Odwieczna walka 8-bitowe Atari kontra 8-bitowe Commodore. Czy uda się wyłonić zwycięzcę? Cześć! Miło Was widzieć na tym kanale. Gotowi na nieco zwariowany film? Zaczynajmy! Na razie mamy remis, ale co dalej? Kolejne starcie Atari kontra Commodore. W niebieskim narożniku Commodore, w czerwonym Atari. Szachownica z gry Master Chess, dostępnej na oba komputery, będzie areną walki. Niech Atari 800 XL zagra z Commodore 64 i zobaczymy, który z nich wygra. Atari gra białymi, Commodore czarnymi. Atari zaczyna. Jeśli jednak nie pasjonujecie się aż tak bardzo grą w szachy, to nie martwcie się. W dalszej części filmu porównamy krok po kroku oba komputery. Począwszy od procesorów, poprzez pamięć, możliwości graficzne i muzyczne, a skończywszy na niektórych urządzeniach peryferyjnych. Jedno jest pewne, będzie ciekawie. W międzyczasie kilka słów wyjaśnienia. W latach 80. poprzedniego wieku obie firmy mocno konkurowały między sobą. Również posiadacze urządzeń jednego lub drugiego producenta często spędzali długie godziny na dyskusjach, który sprzęt jest lepszy. Każdy próbował wykazać, że edycja jego ulubionej gry na jego komputer jest po prostu doskonała, a ta przeznaczona dla konkurencji dużo gorsza. Tworzono również oprogramowanie, czyli po prostu dema, w których pokazywano możliwości urządzenia, które miały przyćmić drugą stronę. Przynależność do jednej lub drugiej drużyny była niemal tak silna, jak przynależność do grup kibiców jednego lub drugiego klubu piłkarskiego. Z tym, że raczej nie dochodziło do fizycznych bijatyk. Częściej była to walka na argumenty, nie zawsze rozsądne, a czasem było w tym więcej emocji niż spokojnej analizy. Bywały też przejścia z jednej do drugiej drużyny. Najbardziej znanym było przejście legendarnego biznesmena Jacka Tramiel, urodzonego w Łodzi. Jedno jest pewne, ten człowiek miał niesamowity wpływ na losy obu firm, czyli Commodore, jak i później Atari. Do historii jego życia, jak i do gry w szachy wrócimy w dalszej części filmu. Czy znacie ten żart o Atari? Dlaczego Atari nazywało swój komputer 65XE, choć miał tylko 64 KB pamięci RAM? Bo nawet w nazewnictwie chciało być lepsze od Commodore. Poważniej, spróbujmy w dużym skrócie porównać Atari 800 XL z Commodore 64. Najpierw procesory. Atari korzystało z procesora 6502C, a Commodore z 6510, później 8500, które programowo były ze sobą zgodne, co oznacza, że korzystały z tych samych instrukcji, ale nie sprzętowo, co oznacza, że nie można było zamienić jednego z drugim. Ponadto ten drugi miał pewne dodatkowe możliwości sprzętowe, których jednak nie będziemy omawiać i w praktyce nie miały one większego znaczenia. Co najważniejsze, różniły się częstotliwością zegara i to znacznie. To bez wątpienia dawało przewagę Atari, które po prostu było szybsze. Ale niestety nie aż tak znacząco, jak wynikałoby to z prostego matematycznego porównania częstotliwości obu układów. Należy tutaj wspomnieć o jednej ważnej kwestii, która o około 1/4 zmniejszała efektywną prędkość Atari. Chodzi o sposób współdzielenia dostępu do pamięci przez główny procesor i procesor obrazu. W Commodore zrobiono to po prostu lepiej. Ale w szczegółach to już temat na dodatkowy film.
Jako ciekawostkę można dodać, że procesor graficzny można było wyłączyć np. na czas wykonywania obliczeń matematycznych i przy czarnym ekranie główny procesor Atari mógł pracować z pełną mocą. W Commodore podobny trik też był oczywiście możliwy, tyle że główny procesor miał dużo mniejszą częstotliwość. Szokujące może być jednak porównanie do dzisiejszych procesorów. Weźmy dla przykładu AMD Ryzen 7 3700U, a więc bardzo przeciętny procesor, jak na rok 2022, w którym powstaje ten film. Taki powiedzmy gdzieś w połowie stawki, jeśli chodzi o wydajność w obecnie sprzedawanych komputerach domowych. Ten procesor ma bazową częstotliwość 2,3 GHz i 4 rdzenie, każdy dwuwątkowy, a więc łącznie 8 wątków. Do tego istnieje możliwość pracy w trybie turbo przez pewien czas z częstotliwością 4 GHz. Skupmy się jednak na bazowej częstotliwości 2,3 GHz, a więc 2300 MHz. Czyli porównując z procesorem Atari możemy powiedzieć, że częstotliwość jednego rdzenia wspomnianego procesora jest prawie 1300 razy większa. Dodajmy teraz fakt, że mamy 8 wątków w procesorze Ryzena, a Atari miało procesor jednowątkowy. Ktoś policzy, ile to jest 8 razy 1300? Warto podkreślić, że porównanie procesorów różniących się tak bardzo architekturą i które dzieli 44 lata w rozwoju technologii nie jest proste. Również to, że mikroprocesor ma 8 wątków i 4 rdzenie, nie oznacza, że jest 2 razy szybszy od procesora z 4 wątkami i 4 rdzeniami. Stąd szacowanie wydajności procesorów przez proste porównanie częstotliwości i liczby wątków jest bardzo, ale to bardzo dużym uproszczeniem. I pewnie za coś takiego można oblać od razu egzamin na studiach. Ale daje pewne zgrubne wyobrażenie, jak niesamowicie słabszym komputerem było Atari w porównaniu do dzisiejszych urządzeń. Dobra, zróbmy teraz przerwę. Ponieważ teoretyczne rozważania to jedno, a praktyka drugie, porównajmy więc wybrane gry dostępne dla obu komputerów. Sami zdecydujcie, którą wersję lubicie bardziej. Napiszcie koniecznie w komentarzu wasz wybór. Nawiązując do początku mojego filmu, pozostańmy w kosmosie. Najpierw Star Raiders 2 z 1986 roku, wydana najpierw na Atari, a rok później udostępniona również na Commodore. Gra ma bardzo ciekawą historię. Więcej informacji znajdziecie w odnośnikach pod filmem. Zresztą pod tym zebrałem całkiem pokaźną kolekcję różnych ciekawych stron dotyczących Atari i Commodore. Zerknijcie koniecznie. Dobra, już nie gadam tyle, mała przerwa w gadaniu. Wracamy do spraw technicznych. Wielkość pamięci ROM w praktyce dla użytkownika nie miała aż tak dużego znaczenia. Przypomnijmy, że jest to pamięć, w której umieszczono procedury systemowe sterujące komputerem. Można ją przyrównać do BIOSu w dzisiejszych komputerach w połączeniu z systemem operacyjnym typu Windows czy Linux. Oba komputery były dostarczane z językiem BASIC, którego można było używać do nauki programowania i tworzenia własnych przydatnych narzędzi. W żadnym z komputerów BASIC jednak nie był jakiś nadzwyczajny, czego rezultatem było wiele innych wersji tego interpretera dostępnych na rynku. Gdyby krótko próbować scharakteryzować obie standardowo wbudowane wersje, to można by powiedzieć, na Atari wbudowany BASIC był okropny, a na Commodore jeszcze bardziej okropny. Popularność zdobywały również inne języki programowania, jak choćby słynne Logo czy mniej znany Fort. Ten pierwszy służył do nauki podstaw programowania w szkołach.
Iluż to uczniów narzekało na nieposłusznego żółwia na ekranie? Tego nie wiem. W tym drugim tworzono nawet całkiem spore aplikacje czy gry, jak choćby słynne polskie niezapomniane przeboje, jak Klątwa Władcy Ciemności AD 2044. Pamięć RAM, w której umieszczano programy, była w obu komputerach identyczna. Warto jednak dodać, że w rodzinie Atari całkiem popularny był brat bliźniak, czyli model 130XE z większą pamięcią 128 KB. Natomiast następca Commodore 64 z drugiej rodziny, czyli Commodore 128, również z podwojoną pamięcią, nie zdobył większej popularności, a konstrukcją znacznie różnił się od młodszego brata i był tworzony raczej z myślą o użytkownikach biznesowych. Nie wiem więc, czy można porównywać Commodore 128 z Atari 130XE. Moim zdaniem nie. Dodatkowa pamięć w 130XE była dostępna w postaci wymiennych banków pamięci po 16 KB każdy i w praktyce niewiele programów ją wykorzystywało. Dużo łatwiej porównać pamięć RAM dawnych 8-bitowców do dzisiejszych komputerów. Dziś większość domowych PC-ów posiada 8 lub 16 GB RAM. Proste obliczenia pokazują, że to nieco ponad 131 000 lub 262 000 razy więcej niż Atari czy Commodore. Ups, jednak spora różnica, nieprawdaż? Czas na kolejną przerwę. Zagramy w Space Shuttle A Journey into Space. Już sam tytuł wyjaśnia wszystko. Prom kosmiczny, podróż w kosmos. Dodam tylko, że gra w wersji na omawiane komputery została przygotowana w 1984 roku. Wróćmy na chwilę do gry w szachy i do historii Jacka Tramiel, czy po polsku Itka Czmiela. Według niektórych źródeł prawidłowe imię to Jacek lub Icek, a nazwisko Tramielski. Jedno jest pewne, ten człowiek był jednym ze współtwórców sukcesu Commodore 64. I to on pewnego dnia opuścił tę firmę, zakładając swoje własne przedsiębiorstwo, które później wykupiło Atari, mające wtedy duże problemy finansowe. Po zmianie barw Tramiel wypowiedział słowa: biznes to wojna. Do historii przeszło jeszcze jedno jego powiedzenie: musimy budować komputery dla mas, wszystkich ludzi, a nie dla klas społecznych. Niewątpliwie to on przyczynił się do sukcesu, jaki odniosło Atari z nowymi modelami wprowadzonymi za jego panowania, czyli Atari 65XE, 130XE, 800XE, konsolą XEGS czy później Atari ST. Niewątpliwie też jego przejście do przeciwnej drużyny mocno zabolało firmę Commodore, której sekrety dobrze znał. Czas jednak na powrót do porównania parametrów technicznych dwóch legendarnych komputerów. Na grę w szachy przyjdzie jeszcze czas później. Porozmawiajmy o grafice. W Atari za ten obszar odpowiadały dwa układy Antic i GTIA, natomiast w Commodore VIC-2. Stosunkowo proste stalaki narzucały dużo ograniczeń. Wydaje się, że najważniejszą różnicą była dostępna paleta barw. Atari umożliwiało skorzystanie z 16 odcieni, a każdy z nich mógł być wyświetlany w 8 lub nawet 16 różnych jasnościach.
czy bardziej fachowo w wartościach luminancji, co w praktyce oznaczało 128 lub 256 kolorów. Commodore mógł korzystać jedynie z palety 16 kolorów, przy czym biały i czarny były tylko w jednej jasności, a pozostałe kolory to mieszanka odcienia i jednej z kilku jasności, w zależności od odcienia do 5 jasności, co w przypadku C64 czasem utrudniało rozróżnianie kolorów na ekranach monochromatycznych, np. czarno-białych, gdzie rozróżnianie elementów opierało się tylko na innych jasnościach. Każdy komputer miał spore ograniczenia co do zasad, ile różnych kolorów naraz można było wyświetlać na ekranie w zależności od trybu. W praktyce bardziej zaawansowani programiści często omijali te ograniczenia, korzystając np. z przerwań, ale to już temat na inny film. Dodatkowym elementem urozmaicającym grafikę były słynne duszki, używane jako poruszające się na ekranie postacie czy pociski. Ze względu na nieco inne rozwiązania w obu komputerach, ciężko je jednak bezpośrednio porównać. Najtrudniej jest omówić chyba układy dźwiękowe obu komputerów, czyli półki w Atari i SID w Commodore. Zapewne i jeden i drugi ma swoich zwolenników oraz przeciwników. W 1996 roku magazyn Byte umieścił słynnego SID-a na liście 20 najważniejszych wynalazków w historii komputeryzacji. Półki, o ile wiem, takich wyróżnień nie dostał. Ale czy nie była to bardziej decyzja bazująca na emocjach i wspomnieniach, niż wynik rzeczywistej analizy bazującej na twardych faktach? Tego nie wiem. I kolejna przerwa. Nie za dużo trochę tych przerw? Przy okazji, czy ten mini wykład Was zainteresował? Napiszcie koniecznie. Tym razem klasyczna kosmiczna strzelanka Star Wars z 1983 roku. Wracając na Ziemię, a raczej do peryferiów porównywanych komputerów, warto wspomnieć o prędkości fabrycznych magnetofonów czy napędu dyskietek. Tutaj Atari było górą z jednym dużym ale. W Commodore systemy turbo dla kaset nie wymagały zmian sprzętowych w magnetofonie, a znacząco przyspieszały szybkość odczytu i zapisu. W Atari większość takich rozwiązań wiązała się jednak z przeróbką magnetofonu, ale za to później udawało się uzyskać większą prędkość niż w Commodore. Był jeden czy dwa systemy turbo dla Atari, co nie wymagały tego, ale w praktyce zapewniały symboliczne przyspieszenie i nie zdobyły popularności. Jak wyglądała sytuacja ze stacjami dyskietek? Tutaj bez wątpienia Atari było górą. Warto jeszcze dodać, że napędy dyskietek były bardzo drogie, a ich cena często była zbliżona do ceny samego komputera. Na koniec jedna zaskakująca różnica. Atari posiadało fizyczny przycisk reset, natomiast Commodore nie. Co skrzętnie wykorzystywali miłośnicy tego pierwszego urządzenia, dokuczając tym z przeciwnej drużyny, żartując, co to za komputer, który nawet resetu nie ma. Ot ciekawostka.
Pewnie jeszcze długo można by rozmawiać o różnicach pomiędzy dwoma komputerami. Czy to bardzo skrótowe porównanie uważacie za interesujące? Jakie kwestie powinienem jeszcze poruszyć? Czy nie nadszedł czas na dokończenie naszej rozgrywki w szachy? Przypominam, Atari gra białymi, Commodore czarnymi. W międzyczasie zerknijcie też na kilka ciekawych fragmentów z wywiadu z Jackiem Tramiel, przeprowadzonego przez polskie czasopismo dla miłośników komputerów Bajtek jeszcze w ostatnich latach komunizmu. I szachmaty. I koniec gry. Białe, którymi grał Atari, przegrały. Czarne, czyli Commodore, górą. Nie wyciągałbym jednak zbyt daleko idących wniosków z tej rozgrywki. Potraktujcie ją raczej jako ciekawostkę. Wciąż jesteście na tym kanale? Mały bonus dla twardzieli. Zerknijcie jeszcze na porównanie słynnej polskiej gry Hans Kloss dla obu komputerów. Trzymajcie się zdrowo.